Hej, cześć i czołem, witamy w pięknych okolicznościach przyrody. Jest z nami Szymon. Tak jest. Bardzo trudno było mi zapamiętać to imię. Simon ADV. Tak to jest ważne do zapamiętania. Taki profil na Facebooku. Tak jest. Szymon jest posiadaczem pierwszej chyba wydanej w Polsce Teresy 700. Pierwsza w Katowicach, jedna z pierwszych w Polsce. I ile zrobiłeś kilometrów? W tej chwili najechane 46 000 kilometrów. 2019 rocznik. I jak chcecie dowiedzieć się, jakie są wrażenia z jazdy takim motocyklem, to oglądajcie dalej. - 46 000 kilometrów i nie są to byle jakie kilometry, ponieważ tak jesteś raczej hard userem, bym powiedział. Opowiadaj. Pierwsza Teresa odebrana z salonu i... Najpierw jazda off-road, głównie po kominie, zabawa po prostu, zabawa. No i taką wymyśliłem po prostu, gdzieś tam padł pomysł dalekiego wyjazdu. Najpierw myślałem o Władywostoku, nawet miałem już załatwione Władywostok, Japonia. No, niestety zaczęło się psuć z moim zdrowiem, zaczął się COVID. Musiałem to wszystko odwlec w czasie. Potem wojna w Ukrainie, więc pomysł wyjazdu do Rosji, no niestety jak na teraz nie zdezaktualizował się. Tak, to jest zbyt, myślę, niebezpieczne. Włączyłem mapę, zobaczyłem Dubaj. Pomyślałem, że fajnie byłoby pojechać motocyklem na Bliski Wschód. Bardzo nietypowy kierunek. Ludzie uważają, że ten kierunek jest albo niebezpieczny, albo że żyją tam źli ludzie, albo że jest jakoś tak fatalnie. A jakie są Twoje wrażenia? Było mega pozytywnie. Nie miałem żadnej groźnej sytuacji. Bardzo przyjaźni ludzie. Byłem zapraszany na obiady, na noclegi. Byłem częstowany jedzeniem. Często nawet na światłach ludzie podawali mi zimną wodę, bo było gorąco. Najgoręcej było 42 stopnie na środku pustyni. 42 stopnie. To było wtedy na środku największej piaskowej pustyni świata. Wow. Przejechałem największą pustynię świata, piaskową, to trzeba dodać. Zresztą też na niej spałem pod namiotem. Żadnej groźnej sytuacji. Często moi znajomi mówili, żebym tam nie jechał, bo utną mi głowę. No to dosłownie tak mówili, że tam są terroryści. Nic kompletnie z takich rzeczy nie było. Podejrzewam, że nie, mogło być aż tak miło, że mógł ktoś Ci zaproponować nawet swoją córkę. Tak, miałem sytuację, miałem propozycję, tylko no to musiałem przejść na islam, także wiązało się to z jakimiś tam zmianami w życiu. Nie przyjąłem. Nie podjąłeś wyzwania. Nie podjąłem wyzwania, nie przyjąłem propozycji i pojechałem dalej. No dobra. Bo będziemy starali się krążyć dookoła Teresy, ale historię i hardcore, jakim jest Szymon, nie pozwoli na to na pewno, więc będziemy dużo mówić o Szymonie, bo Szymon jest też przedstawicielem osoby, która się nie cofa przed niczym i pomimo trudnej, ciężkiej choroby nadal chcesz być motocyklistą. Jest to pasja, która Cię dalej jakoś gna w tym życiu. Tak, mimo poważnych problemów zdrowotnych nie pomyślałem, żeby przestać jeździć i dążyłem do tego, żeby po prostu dalej kontynuować swoją pasję. Szymon jest świadectwem na to, że to wszystko jest w głowie i jeżeli będziecie mieli, nie wiem, boli mnie głowa, boli mnie tyłek, bolą mnie ręce, nie chcę, skręciłem nogę albo coś w ogóle nie uda się, to tu macie człowieka, który pomimo operacji mózgu, pomimo tego, że cierpi na chorobę, która jest dosyć uciążliwa w codziennym życiu. Możemy o niej opowiedzieć, jeżeli chcesz. Tak, to nie jest nic dla mnie wstydliwego, to nie jest dla mnie temat tabu. I ludzie z tą chorobą, bo powiedzmy o tym, boją się z domu wyjść. Tak, często rozmawiam z takimi osobami. To chodzi o chorobę jelit. Osoby z wyłonioną stomią, bo jest to poważna operacja, ale po tym można funkcjonować jak zdrowy człowiek. No jak i widać. staram się pokazywać, że faktycznie można.
Są sytuacje, gdzie osoby z chorobami jelit, z wyłonioną stomią nie boją się po prostu wyjść z własnego domu. Staram się z takimi osobami rozmawiać i pokazywać, że da się. Jak macie kogoś znajomego, który posiada takie schorzenie, to od razu dajcie mu link do filmu, a wracamy do tematu pierwszego. Wcześniej jeździłeś na MT-07 Tak. i mamy ten sam piec, tylko w zupełnie innym opakowaniu. I moje pierwsze pytanie to jest, dlaczego? W ogóle skąd się wziął pomysł Teresy? Może zacznijmy od początku. Tak jest. Wielki wybuch. Gdzieś, gdzie zobaczyłem zdjęcie na internecie. Jeszcze nie było możliwości zobaczenia na żywo. Tylko były jakieś filmy, reklamowe zdjęcia. Spodobało się. Udało mi się dostać na jazdę testową, która była zorganizowana przez Yamahę w Zawierciu. Nawet dostałem się na jazdę, na listę rezerwową. No, liczyłem na tą Wow. jazdę. Udało się. I od samego początku się zakochałem po prostu. Zaraz po wyjściu z jazd testowych trzeba było Tak, jechać wróciłem, zaliczkę. wrzucić. wróciłem z jazd testowych, pojechałem od razu do Katowic złożyć zamówienie. Niezły wariat, nie? Dobra, ale ponieważ nie jesteś ogromny, to pytanie, jakie modyfikacje i wiedząc o tym, że będziesz chciał w terenie ten motocykl, jak miałeś jakiś pomysł już na ten motocykl, ze zdjęcia zakochany, ale jednak jakiś plan już był. Co poszło jako pierwsza akcesoria i w jaki sposób ją ubierałeś, jakie mody wprowadziłeś? Przede wszystkim kupując ten motocykl planowałem dalekie podróże. No ale tak jak mówiłem wcześniej, Mazury raz w musiałem- roku, tak. musiałem to trochę odwlec w czasie, więc wyszedł pomysł offroadu. Warto też mieć takie umiejętności jazdy w To offroadzie. jest 200 kg motocykla. Jak? Panie, to się nie uda. No i z początku właśnie przeszkadzała mi wysokość. Nie jestem za wysoki, 1,73 m. Przeszkadzała mi wysokość. Pomyślałem, że można obniżyć na kościach. Zyskałem jakieś 1,5 cm z tego co pamiętam niżej, ale to już Robi, nie? zawsze coś, już było trochę lepiej. Czułeś się pewnie, stabilniej. Czułem się pewniej. Myśląc o dalekich podróżach, kufry. No i przecież nie ma akcesoryjnych kufrów. To jest pierwsza Teresa, która wyjechała z salonu. I skąd kufry? Tak, udało mi się skontaktować z polską firmą Abduro. Zgodzili się zrobić dla mnie kufry. Oddałem im motocykl. Jest świetny produkt, naprawdę polecam. Przejeździły ze mną kupę kilometrów, trochę przeżyły wywrotek różnych. Są cały czas na miejscu, są I na dalej. brukowanej drodze nawet nie latają. Tak, w sensie są nie- stabilne, Nie tu się latają, nic nie dzieje. nigdy nie zgubiłem Fajna robota. żadnego. Jest jeszcze do tego kufer centralny, w tej chwili Okej. jest zdemontowany, ale naprawdę mega jak. Bo z Dubaju wróciłeś w zeszły czwartek, tak? Tak, tydzień temu w czwartek, 7 dni Tak. temu. Kocur, generalnie kocur. On się nie zatrzymuje, on po prostu cały czas jeździ. To jest niesamowity człowiek. Dobra, następna rzecz. Na przykład gmole. Gmole, tak. Gmole Heda. Mhm. No też ciężko było jakby z dostępem różnych firm. To była pierwsza firma, jedna z pierwszych firm, która stworzyła gmole do Tenere 700. A że to jest polska firma, a ja staram się wspierać polskie firmy, wybrałem gmole Heda i płytę pod silnik Heda. Co Oryginalna płyta pod silnik aluminiowa. Mhm. Lubi się giąć, lubi się dziurawić na Plastyczna kamieniach, jest. tak, więc postanowiłem kosztem większej wagi kupić grubą metalową. Czyli jeszcze obniżyłeś motocykl przez masę. I to jest pytanie, które tutaj się rodzi z for internetowych, które oczywiście odrobiłem lekcję. Najniższym punktem motocykla jest mocowanie amortyzatora, tak zwany kiwaczek. Czy zdarza Ci się nim zaczepić o coś? Nie miałem takiej sytuacji. Następne, już kolejne produkty płyt pod silnik są również z osłoną Tej kiwaczki. kiwaczki. No, ta akurat nie ma, ale nie miałem takiej sytuacji, mimo że no, trochę bawiłem się w offroadzie. Nie miałem sytuacji, żeby zahaczyć. Jakie były dalsze modyfikacje? Dla mnie to jest osłona ramy i to są takie miejsca, w którym jest lepszy grip dla nóg.
Bardzo fajna rzecz. Uważam, że wiele motocykli powinno mieć taką rzecz, ponieważ wielu motocyklistów, którzy już potrafią jeździć technicznie, mocno trzymają i więcej informacji dostają przez buty i mocno trzymają nogami motocykl, a ta tektonika tego czegoś, tej osłony jest o tyle fajna, że rzeczywiście można łatwo z butem wejść do porozumienia. W sensie one się mogą komunikować przez przecieranie się. To racja. Jeszcze nie powiedzieliśmy o wydechu. A, właśnie. Wydech. Kolejna polska marka. Polska marka Dominator. Nie będzie jej widać, ale będzie ją słychać. Też jako jeden z pierwszych firm Dominator zrobił wydech do Tenere 700 na moim modelu. Dzięki temu myślę, że też dzięki kufrom, stelażom i myślę, że też dużo robi ten wydech. Nie ma problemu z słynnym mocowaniem, z mocowaniem wydechu w Tenerze. Który po wywrotce na prawą stronę potrafi się wygiąć i rysować wahacz. Tak, ale to jest, słyszałem nawet historię takie, że potrafi się złamać i tam potrafią się dziać cuda na kiju. Tak. Tu nic kompletnie, ani razu nie prostowałem, ani razu nic nie miałem żadnych problemów, a trochę leżałem, to przyznał. Zresztą ten motocykl służył do zabawy i do nauki, nigdy wcześniej nie jeździłem w offroadzie. Okej, czyli drodzy miłośniki Teresy, musicie mieć świadomość tego, że ten egzemplarz Teresy jest protoplastą waszych stelaży kufrów, waszego tłumika Dominator i ewentualnie jeszcze paru modyfikacji, bo to jest motocykl, który był pierwowzorem wszystkich następnych. Przecierał szlaki dla wszystkich innych Tener. Jeszcze mamy handbary. Tak, handbary Acerbis. I one mają metalowy rdzeń. Tak jest. Seryjne handbary to bardziej osłona od wiatru, plastikowe, bardzo giętkie, więc no to też jedna z pierwszych zmian. Dobra, jadąc daleko potrzebny był chwyt na nawigację, bo widzę, że nawigacja jest. Tak, uchwyt na nawigację Touratech, połączony razem z uchwytem od 3D Moto, też polska marka. 3D Moto, kolejna polska marka. Dzięki temu też wyeliminowaliśmy problem trzęsącego się licznika. Legendarny problem Teresy. Nie ma już z tym problemu nawet na drodze, którą tutaj jeździliśmy. Na bruku nie wyskoczył, nic się nie działo. Nic kompletnie nie pogubiłem. Czy potwierdzasz, że w ABS, który samoczynnie włącza się po uruchomieniu zapłonu, jest dalej upierdliwy? W sensie, czy to jest upierdliwe? Jest, to racja, ale kwestia zapamiętania i już idzie z tym żyć. Dobra pamięć, podstawa. Masz gniazdko USB, widzę, włączone normalnie. Tak, to już jest w podstawie. Opowiadaj, no może coś jeszcze znajdziemy tutaj. Kratka na reflektor uratowała mi skórę, jak wjechałem w drzewo. Jechałeś w drzewo? Wjechałem w drzewo. Dobra. Widać lekko jest. Na drogę. Kratka jest wygięta, to były sekundy. Kratka jest wygięta, ale reflektor jest cały, więc duże oszczędności. No dobra, to tylko kilka słów, obiecuję, że nie będę się za długo rozgadywał o ubraniach. Szymon jest człowiekiem, który na golasa by pojechał, jakby trzeba było. Jakby trzeba było pojechać w kurtce Alpinusa, która nie ma żadnego ochraniacza, też by pojechał, bo to jest człowiek, który po prostu jedzie. Ale masz zestaw Spike'a trójwarstwowy, czy coś o nim możemy powiedzieć? Używam go do wszystkiego, tak jak powiedziałeś, jeżdżę w jednym zestawie tak naprawdę i do miasta, i w dalekie trasy, i w zimne dni, i w gorące dni. Warto powiedzieć, kiedy zaczynałem drugi etap mojej podróży z Gruzji, ruszałem z Gruzji, przejeżdżałem przez Armenię i przez górzyste tereny Iranu. Było dużo śniegu, lodu i minus 7 stopni. Aha. Ubrania dały radę. Jazda motocyklem nie jest dla każdego. Jeżeli czujecie ból albo odczuwacie nie kąpiecie się w przeręblach, to może takie wycieczki nie będą dla Was idealne, ale mamy takiego pacjenta, który jakby nie boi się niczego i nie zawraca z byle powodu. Co byś zmienił w tym zestawie? Jeżeli coś byś mógł, jakąś modyfikację wprowadzić, co Ci przeszkadzało? Bo my lubimy mówić o wadach. A właśnie, u mnie z tymi wadami to jest tak, że ja ich nie widzę po prostu. Nie ma wad po prostu. Mogę ubrać, tak jak powiedziałeś, mogę ubrać obojętnie co i pojechać. Okay. Myślę, że na gorące dni więcej wentylacji. Tak jak teraz tu stoimy, nie wiem ile jest, może... No powyżej 20, 30. No. Około prawie 30 stopni. No, mimo że stoimy w cieniu, już trochę czuć. Dobra, ja nie czuję. Aero Commander.
Tak, kask, który dużo... Jest dual sportem, w internecie jest bardzo dużo opinii, że jest głośny, że daszek przeszkadza. Tak jak jest teraz, jechałem, nic nie odkręcałem, daszku nie odkręcałem, przejechałem całą drogę w takim kasku, jak widać. Faktycznie skrzypi, ale nie na tyle, żeby przeszkadzał. Także proszę się nie cackać ze sobą, proszę normalnie podchodzić do życia jak motocyklista i to, że trochę kask trzeszczy, to nie jest problem, tak? Tak, żeby nie było wątpliwości. A daszek jest po to, żeby osłaniał przed słońcem, ewentualnie brudem, który wyrzuci spod kół kolega, który jedzie z Wami. A jak jedziecie do Dubaju, to przed słońcem przede wszystkim. No i biały kolor pewnie, to też Tak, może tak. pomóc. Przy takich temperaturach jak tutaj 30 to podejrzewam, że pół biedy, ale jak Ty tam miałeś temperatury powyżej 40, no to musiało się tam dziać dużo. I nie powiem, rzeczy. bardzo często spotykałem motocyklistów właśnie z tym kaskiem, więc myślę, że Polaris. popularny model. I na jednego strzała ile kilometrów zrobiłeś tak, na maksa? Mój rekord w dniu wyjazdu to jest 1200 km, 15 godzin jazdy non-stop. Na kanapie, która jest zrobiona z kawałka... A nie, tu masz jakiś... Jest żel, Okej, żel, nie powiedzieliśmy o tym, jest żel tak. wstawiony. Na pewno odrobinę poprawia komfort. Ale order żelaznej dupy na pewno masz, przynajmniej jeden. Maś na ból dupy też. Jak ktoś robi takie kilometry, to dla mnie jest po prostu niewiarygodne, ale jakby człowiek jest świadkiem, inaczej, nie świadkiem, jest dowodem na to, że jest to możliwe. Teresa, moi drodzy. Rękawiczki, bo jak jest minus 7 stopni, masz żadne monetki? Nie. Nie ma żadnych monetek, minus 7 stopni, nie. okej. Jeżdżąc wtedy marzyłem o tym, żeby mieć, ale niestety nie dało się cofnąć czasu. Musiałem skorzystać z tego, co miałem. Miałem rękawiczki Helda. Modelu nie powiem, nie ma pamiętam. znaczenia, bo ich i tak nie ma z nami, bo zostały, no tak, zostały w Iranie w tej chwili, może jakiś irański motocyklista z nich korzysta. Byłem zmuszony kupić zwykłe zimowe rękawiczki, 2 pary, żeby było ciepło. No, Iran jest takim krajem, że raczej ciężko o jakieś markowe, nasze zachodnie produkty. Trzeba było improwizować. Pytanie, które mi się narzuca samo, to jest: kupiłeś nowy motocykl w salonie, pobawiłeś się w terenie i nagle stwierdziłeś, że zrobisz trasę 20 000 km. Tak po prostu, nie, mniej. 30 000. Więcej, okej. Jak z przeglądami w trasie? Ogólnie przegląd gwarancyjny zrobiłem jedyny pierwszy po 1000 km. Uważam, że No ciężko. przy takiej podróży w takie miejsca ciężko. Czyli zapomniałeś o gwarancji, żegnamy się. To jest tak dobry produkt, że ta gwarancja reklama Tereski. nie jest potrzebna. Dobrze. Akurat nic się kompletnie przez te 40, w tej chwili 46 000 km, nic złego nie działa. Niesamowite, że tu się nic nie zesrało, żadna szprycha nie pękła, Nie, żarówka się nie przepaliła. Zużywają się tylko rzeczy takie, klocki, które tam, mogą się zużywać. świece, Klocki, opony. łańcuch zmieniłem przy łańcuch. 40 000 km. Łańcuch przy 40 000, także wszyscy ci malkontenci, którzy uważają, że łańcuch nie wytrzymuje więcej niż 20, to może warto zainwestować w dobry łańcuch po prostu, co? W tej chwili mam pamiątkę, nowy łańcuch z Jordanii. Na ścianie go Lepsze niż magnes na lodówce. Okej. Co byś powiedział ludziom, którzy by chcieli rozpocząć daleką turystykę i zakładają, że są twardzi i że jakby fizycznie to ogarną? Jakie rzeczy są must have'em i co konieczne jest, żeby mieć w takich wyprawach? Gdybyś jechał jeszcze raz, to co byś na pewno wziął i co na pewno byś sprawdził? Wszystko to, co miałem teraz, się sprawdziło w 100%. No, przede wszystkim Tenera? motocykl. Ciężkie pytanie. Sorry, nie musisz odpowiadać, jakby zostawiamy, możemy zawiesić to, możemy do tego wrócić lub nie, lub wyciąć z filmu, jeżeli będzie trzeba. To może inaczej. Ja to zawsze tak mówię, że ja wsiadam na motocykl i jadę. Może po prostu ja tak mam. Kwestia w tamte rejony, gdzie byłem, kwestia przygotowania się wizy, carnet de passage, to też jest bardzo ważne. Wiele osób nie wie nawet, co to jest. To jest Powiedz ludziom. dokument celny, który trzeba wyrobić w polskim PZMOC-ie i on zabezpiecza kraje, do których jedziemy, że tam, ja tak powiem na mój rozum. Normalnie powiedz po chłopsku, tak jak do mnie, jak ja bym zrozumiał. No. Jedziemy w jakieś
jedziemy do kraju i dzięki temu dzięki temu karnetowi kraje, do których jedziemy, są zabezpieczone, że my tego motocykla nie sprzedamy i nie zapłacimy cła. Okej. Jakby się nie miała takiego dokumentu, to co się dzieje? Na granicy już maksymalnie dojedziemy do Turcji, do Armenii. Już chcąc wjeżdżać do Iranu, już nie da rady przekroczyć granicy z Handlarze Iranem. czekają tylko na to, żebyś wjechał i sprzedał. Rozumiem, tak, i nie zapłacił cła. I nie zapłacił cła. Niestety minus taki, że trzeba zostawić kaucję. Kaucję za motocykl. W tym wypadku oszacowałem wartość motocykla na 30 tysięcy złotych, więc musiałem zostawić kaucję 15 tysięcy złotych. Kaucja jest zwracana w momencie, kiedy wracamy do Unii Europejskiej, podbijamy w urzędzie celnym, że faktycznie motocykl wrócił i dostajemy pieniądze z powrotem. Ale tak od razu w tym urzędzie? Nie. Musimy odesłać karnet do Polskiego Związku Motorowego do Warszawy. No, oni faktycznie sprawdzają, że jest pieczątka, jest wszystko ok. I dopiero wtedy? Dopiero zwracają kaucję. Taki karnet, cena waha się chyba od 700 zł do 1100, zależy od ilości kartek. Każda kartka to jest jedna granica. Ja wziąłem ten największy karnet 25-kartkowy, trochę tych granic przekraczałem. Mogłem wziąć mniejszy, okazało się, że do Arabii Saudyjskiej nie jest potrzebny ten karnet. Nie chcą. Więc przyjechałem jeszcze z połową kartek w rezerwie. A to można drugi raz pojechać? Na ten sam karnet? Karnet jest ważny rok czasu, można go raz przedłużyć o 3 miesiące. No i trzeba w tym czasie zdążyć wrócić do Polski, jak nie, to kaucja przepada. Wow, no to cenne informacje od Czym droższy pojazd, bo to nie tylko na motocyklu, na wszystkie pojazdy. Czym droższy pojazd, tym kaucja większa. Dobrze, to ja bym podsumował. Słuchajcie, jeżeli szukacie motocykla, który jest motocyklem trudnym do zabicia, w miarę łatwym w obsłudze, aktualnie ma bardzo dużo akcesoriów, bo minęło już od 2019 roku sporo czasu. O tak, wybór jest ogromny. Teraz może przebierać w tych akcesoriach i trzeba uważać, co się kupuje, bo są oczywiście rzeczy z kauczuku, dużo kału, mało czuku, tak? Jakby można różnie wybierać. Jeżeli chcecie podróżować i macie w planach motocykl, który jest uniwersalny, Simon EDV Wam powie, co zrobić, więc w razie, gdybyś chciał odpisywać na maile, to... Zapraszam do mnie na Facebooka, na Instagrama, można zadawać pytania, zawsze odpowiem, bo pytań jest dużo. Dla kogoś, kto chce dopiero zacząć, to tych pytań jest sporo, na każde odpowiem. Ja ze swojej strony mogę Wam powiedzieć, że silnik, który znamy z MT-07, który jest w tym pojeździe, on tak naprawdę w mojej ocenie został zaprojektowany właśnie do takiego wykorzystania. W MT-07 on nadal robi robotę, ale jest najlepszym komponentem tego pojazdu, a w tym pojeździe on się dokładnie zgrywa z wszystkimi pozostałymi komponentami, które tutaj są użyte i on się nie męczy na autostradzie, no chyba że chcemy być mistrzem prostej, on się nie męczy w terenie, on po prostu robi robotę. Jeżeli szukacie Passata, pojazdu, który jest legendarny i po prostu się nie psuje, to jeżeli jesteście świadomym użytkownikiem i będziecie zachowywali interwały serwisowe, to on się Wam odpłaci. A pytanie ostatnie do Szymona, komu byś taki pojazd polecił? Każdemu, bo to jest motocykl uniwersalny i do miasta, i w teren, i w dalekie podróże, i w krótkie podróże. A komu byś odradził? Komuś, kto lubi podróżować 2 osoby. Myślę, że to jest motocykl na jazdę solo. To dlaczego masz podnóżki pasażera? Ja się pytam. Są. Redukcja masy by była, wiesz. Okej. Nie, teraz może tak sobie przypomniałem. W Ofie jeżdżę z miękkim bagażem i akurat sobie tędy pasek przeciągam. Czyli posłuchajcie, drogie pasażerki, gdybyście chciały koniecznie podróżować Tenerą, to pamiętajcie, że jak będzie bagaż z tyłu, to będzie kłopot. Tak. Dużo zdrowia i słodyczy. Bardzo dziękujemy Szymonowi za przybycie. No i tyle. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Dzięki.